Witajcie w pierwszym odcinku krótkiej serii poświęconej technikom oszczędnej jazdy ciągnikiem siodłowym, w której postaram się poszukać odpowiedzi na kilka pytań. Co ma bezpośredni wpływ na spalanie? Jakie błędy najczęściej popełniamy? Z jakich automatycznych urządzeń warto skorzystać, by spalanie zmniejszyć? No i fundamentalne pytanie, ile możemy zaoszczędzić? Zakres tematu jest całkiem szeroki, więc po prostu zapraszam na C+E i jedziemy z tematem. Pomysł na generowanie oszczędności za pomocą odpowiedniego sposobu prowadzenia samochodu przypisuje się Skandynawom, gdzie ekojazdę stosuje się już od wielu lat. Wbrew temu, co może nam się wydawać, oszczędna jazda wcale nie wiąże się z małymi prędkościami i zapychaniem dróg. Jest to raczej sposób na optymalizowanie naszych zachowań za kierownicą, które mają prowadzić do zwiększenia płynności prowadzenia samochodu. Zasada płynnej jazdy ma szczególne zastosowanie w 40-tonowym zestawie, którego i tak nie rozpędza się powyżej 90 km na godzinę. A zwiększone zużycie paliwa występuje już na przykład w trakcie samego ruszania. Oczywiście, jeśli robimy to nieumiejętnie. Idea ekonomicznej jazdy zaczyna się od prowadzenia pojazdu, ale wcale na nim się nie kończy. Na spalanie mają wpływ również stan samochodu, ciśnienie w oponach, aerodynamika, czy nawet tendencja do jazdy z uchyloną szybą. Ale powiedzmy sobie szczerze, w przypadku ciągników siodłowych akurat ten element nie jest kluczowy. Pojazdy silnikowe, żeby pozostać w ruchu, muszą nieustannie walczyć z oporem materii. I jest to wielopłaszczyznowe zagadnienie, na które składa się cała masa zmiennych. Kwestia, która jako pierwsza przychodzi do głowy, to opory generowane przez powietrze. Mają na nie wpływ np. prędkość jazdy, kształt bryły pojazdu oraz jego wielkość, ale także kierunek i siła wiatru oraz przewożony ładunek. Zestaw z firanką będzie stawiał o wiele mniejszy opór niż niewymiarowy kanciasty gabaryt. Oczywiście im szybciej jedziemy, tym większy opór musi pokonać nasz pojazd. Najbardziej odczuwalne jest to w prędkościach autostradowych. Kiedy zmniejszamy ogranicznik prędkości z 89 na 85 km na godzinę, spalanie spada od 1,5 do 2 litrów. Trzymając się przykładu plandeki, jej złe naciągnięcie sprawia, że w trakcie jazdy łapie powietrze i hamuje nas jak spadochron. Dlatego, żeby zminimalizować problemy z oporem powietrza, upewnijcie się, że nie ma luzów na plandece. Nadwozie możecie też obniżyć, żeby schowało się za ciągnikiem. Do tego warto od czasu do czasu przyjrzeć się spoilerowi dachowemu. Musi odprowadzać powietrze ponad naczepą. To bardzo ważne, bo może Wam oszczędzić nawet litr paliwa na 100 km. Kolejna sprawa, opory toczenia. W tej kwestii jako kierowcy niewiele jesteśmy w stanie zrobić, bo są generowane np. przez ciężar pojazdu, ale także stan i rodzaj nawierzchni. Zwiększają je również zła geometria układu kierowniczego albo stan układu hamulcowego pozostawiający wiele do życzenia. Tu wchodzimy już w kwestie serwisowe, których nie będziemy w stanie poprawić samodzielnie. Co jednak możemy zrobić? Przede wszystkim zwracać uwagę na to, czy oba układy działają prawidłowo. Kontrola geometrii oraz grubości okładzin hamulcowych nie zaszkodzi. Musimy również pamiętać o prawidłowym ciśnieniu w oponach. Zalecane jest 9 barów. Jeśli ciśnienie w oponach jest niższe o 2 bary od nominalnego, to spalanie może wzrosnąć nawet o pół litra. Warto od czasu do czasu sprawdzić temperaturę obręczy. Gorąca obręcz i opona to wskazówka, że opory toczenia z jakiegoś powodu są podwyższone, a co za tym idzie, zwiększone jest również spalanie. Innymi kwestiami technicznymi, które w różnym stopniu mogą zwiększyć spalanie w ciągniku siodłowym, są na przykład brudne filtry powietrza i paliwa, użycie niewłaściwych smarów i olejów, niesprawne łożyska w kołach czy źle wyregulowany układ wtryskowy. Tak z grubsza wyglądają kwestie techniczne, które zwiększają zużycie paliwa w ciągnikach siodłowych. Dodam, że w obszarze oporów wymienić można jeszcze opory przyspieszenia i wzniesień, ale o nich bardziej szczegółowo opowiem innym razem. Ile można zaoszczędzić dzięki ekodrivingowi? To zależy. W necie krążą informacje o spalaniu niższym nawet o 20-25%. No cóż, jest to możliwe, ale tylko w określonych sytuacjach. Załóżmy, że kierowca jeździ bardzo nieekonomicznie, na przykład samochodem budowlanym.
Wtedy jego spalanie może przekroczyć grubo ponad 60 litrów na 100 km. Jeśli taki kierowca zacznie stosować zasady ekojazdy, to jego spalanie może spaść nawet do 15 litrów. I tu mamy te około 20%. Przy takich ciągnikach siodłowych do 40 ton spalanie oscyluje na poziomie 30 litrów. Mowa o ciągniku wykorzystywanym w ruchu dalekobieżnym. I w tym przypadku obniżenie o 20% spalania byłoby nie lada wyczynem. Ale 10 jest jak najbardziej realne, więc gra jest warta świeczki. Na dzisiaj tyle. W serii o ekojeździe powiem jeszcze o technikach, które wspomagają obniżenie spalania oraz o automatycznych systemach ciągników siodłowych, które pomagają kierowcom. Będzie też o różnicach pomiędzy manualną i automatyczną skrzynią biegów. Dajcie znać, czego jeszcze chcecie się dowiedzieć w tym temacie. Życzę szerokości z C+E. Do zobaczenia!